Witajcie kochani, z tej strony Maciej w podróży. Znajdujemy się na Majorce w hotelu Globales Calabinas. Pierwsze odczucia średnio, bardzo średnio. Może najpierw atuty. Główny plus tego hotelu to jedzenie. Z kim się nie rozmawia, każdy zachwycony. Jedzenia dużo, różnorodne. Widać, że to jest wszystko świeże, fajnie podane. Restauracja elegancko. Nikt na jedzenie nie narzeka. Drugi plus to chyba położenie tego hotelu, ale to już zależy dla kogo. Młodzi ludzie wolą chyba miasta, gdzie tętniące życiem, gdzie są dyskoteki, zabawy do białego rana, tańce, śpiewy. Osoby starsze albo w średnim wieku, tak jak my, około 50 lat. Jest to hotel plus 16. Oddalony o 3 km od najbliższego miasteczka, czyli Magula. Tu jest spokój, cisza. Aż za cicho, można powiedzieć. Troszeczkę nic się nie dzieje. Natomiast widok mamy piękny. Na filmikach widzicie, z okien widać morze, zielono, podpływające statki i to jest fajne. Właściwie skończyły się plusy tego hotelu. Jest to moja subiektywna ocena, w związku z tym może inni będą mieli inne zdanie. Zaczniemy od pokoju. Dawno nie byłem w tak słabych pokojach. Słuchajcie, pokażę Wam teraz pokój. Jak wygląda pokój, w którym zostaliśmy zakwaterowani. Ja nie jestem malkontentem, ale spójrzcie. Po pierwsze zapach, jakaś taka stęchlizna, butwa. No, ja rozumiem, że mogą być jakieś fugi, niedociągnięcia, no ale tak. Nie szukam na siłę. Natomiast no, pierwsze wejście do
pokoju hotelowego, patrzysz na to, jest wanna, czysto. Wanna czysta, tu wszystko działa, kibelek i bidet. Niestety w kibelku cały czas cieknie woda, trzeba poprawiać spłuczkę, żeby nie piszczało, nie szumiało za bardzo. Pierwsze wrażenie, brud. Łóżka wygodne, 2 łóżka złączone, materace, takie poduszki. No nie można się do tego przyczepić, bo rzeczywiście wyspać się można. Klimatyzacja też daje radę, natomiast to wymaga sprzątnięcia. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, firanki. Nie, o, tam jakieś brązowe plamy, jakieś takie nieprane. Widać, że to jest pół roku co najmniej nie są prane. Bałagan. Lodówka. W lodówce mieliśmy 2 wody, które wypiliśmy. Pani nam posprzątała. Bar nie jest uzupełniany. Trzeba sobie radzić samemu. Mamy szampana, którego sobie kupiliśmy, gdyż tydzień przed wyjazdem na Majorkę zawarłem z moją Ewcią związek małżeński. Jest to taka nasza trochę podróż poślubna. Jednak nie spodziewałem się, że to będą takie warunki. No pewne rzeczy, no mówię, popękane jakieś lustra. No fatalnie. Fatalnie. Jesteśmy na parterze. Widok jest. Co jest plusem tego pokoju? Plusem pokoju jest to, że mamy blisko do basenu. Widok na morze jest. I żeby zarezerwować leżaki, które oczywiście są, jak we wszystkich hotelach, gdzie przebywa sporo Polaków, rezerwowane od samego rana, wystarczy, że wychylam się przez balkon i kładę ręczniki. Nie muszę biec, schodzić po piętrach. To jest plus. Widok jest ok, natomiast czystość pokoju pozostawia wiele do życzenia. Jest możliwość zrobienia herbaty, kawy, szklanki, kubeczki. W szafie jest safe. W szafie jest safe, dodatkowa kołdra. Brud, nieprzyjemny zapach, sprzątanie niby jest, nie wiadomo kiedy, jak wywieszać te karteczki, że niech pani posprząta, niech pani jutro posprząta, w ogóle nie wywieszać tych karteczek. Pracują tak jakby chcieli, a nie mogli, na pół gwizdka, albo w ogóle nie pracują. Raz przyjdą, raz nie przyjdą, chcesz wymienić ręczniki, nie wymieniają. Oj, naprawdę tu wiele rzeczy do poprawy. Drinki i bar. Kolejka w barze przy basenie. Hotel jest nieduży, albo powiem inaczej, hotel jest średni, ma 3 bary, które są czynne naprzemiennie. Jak czynny jest jeden, to 2 inne są zamknięte. W takich godzinach, teraz mniej więcej od 10:30 do obiadu, jest tylko jeden basen, jest tylko jeden bar czynny, ten przy basenie. Proszę Państwa, 20 minut stania, a może i dłużej, po to, żeby dostać jednego drinka. Maksymalnie możesz pobrać 3. Wczoraj była niedziela, to odpuszczaliśmy sobie, bo było tak dużo ludzi, nie wiem z czego to wynikało. Prawdopodobnie protesty trwają w tej chwili na Majorce, ludzie protestują przeciwko takiej dużej turystyce, jakieś blokady ulic i tak dalej. W związku z tym ludzie nie wyjeżdżali do stolicy, do Palmy, nie wyjeżdżali do tych miasteczek, przebywali na terenie hotelu, w związku z tym kolejki były gigantyczne i my już sobie odpuszczaliśmy te drinki czasami, bo mówię, no ja nie będę stał 45 minut, żeby dostać 3 małe drinki. Kolejny minus, obsługa. Tej obsługi prawie nie ma. Tu radź sobie sam. Jeśli chodzi o bary, dostaje się 3 żetony, które zastępują Ci szklanki. Jeżeli dasz żeton w barze, dostajesz szklankę. Jeżeli oddasz szklankę, możesz wymienić ją na drugą, bądź z powrotem dostać żeton. W związku z tym
Każdy chodzi za tymi szklankami i żetonami, pilnuje tego. No bo jak zgubisz, nie odniesiesz, no to nie masz. To będą Ci przysługiwały już tylko 2 drinki bądź 2 żetony. Z jednej strony jest to fajne, bo sami ludzie dbają o czystość, chodzą, sprzątają te kubeczki, pilnują. Z drugiej strony no to nie jest taki luz, gdzie kelner podejdzie, sprzątnie, Ty pójdziesz. Kelnerów mało, tych barmanów mało, żeby w takim barze były, nie wiem, 2 osoby do obsługi, a nawet 3, to szłoby to szybko. Jest 1 osoba, której się nie śpieszy, bo nie dostaje tipów, bo są żetony, w związku z tym za nic się nie płaci, jakieś kubeczki, no to pracuje tak jak pracuje. Także jeśli chodzi o obsługę, jakość obsługi kelnerskiej, sprzątanie, to nie są 4 gwiazdki. To 3, to i tak byśmy chyba, okej, niech będą 3. Co mogę więcej powiedzieć? Na filmiku będzie widać, jest segregacja. Są goście z Wysp Brytyjskich, Niemcy, korzystają z lepszych alkoholi, mają lepsze pokoje na lepszych piętrach, wyższych, mają swój basenik na tarasie wysoką, tam mają swój bar, dostają w szkle alkohole importowane. Wiadomo, z czym to się wiąże, z ceną. W polskich biurach było niemożliwością kupić takiej opcji. Oni mogą, prawdopodobnie jest możliwość wykupienia tutaj takiego pokoju na wyższym piętrze i możliwości korzystania z baru i basenu, który jest na 5. piętrze, ale w okresie wakacyjnym jest takie obłożenie, że nie kupi się po przyjeździe. Trzeba to rezerwować dużo wcześniej, ale niestety z polskiego biura tego nie można. Basenik, malutki basenik, zaciemniony, ale fajnie to wygląda. Wszyscy mieli czerwone opaski. Otoczenie naszego hotelu, zielono. Jestem rozczarowany tym hotelem. Zdecydowanie rozczarowany. Jedzenie to nie jest wszystko. Owszem, nie zatruje się człowiek, chodzi najedzony, ale to nie spełnia moich oczekiwań w kwestii wyjazdu na Majorkę, o której tak wiele słyszałem dobrego. Oczywiście wyspa sama w sobie piękna. Byliśmy na wycieczce w górach, serpentynami jedzie się, coś pięknego, strach, kto ma lęk wysokości, no to naprawdę przeżycia ogromne, wyspa zielona, płynęliśmy katamaranem, jechaliśmy jakimś zabytkowym tramwajem, pociągiem, piękna sprawa, wyspa zielona, kolorowa. Oczywiście, jeżeli ktoś nie siedzi w hotelu, wyjeżdża codziennie, zwiedza tę wyspę, prawdopodobnie jest bardzo zadowolony. My oceniamy hotele, dużo czasu spędzamy w hotelu, na wycieczkę jedziemy raz, czasami 2 razy. W związku z tym byliśmy w małym miasteczku Magulaw, imprezownia, fajnie to wygląda, ale to już trochę nie dla nas. Dla młodych ludzi jak najbardziej. Basen nieduży, skonstruowany tak, że 4 metry i już nie ma gruntu, jest 1,90 m, 2 metry głębokości. W związku z tym, jeżeli ktoś chce z kimś postać w basenie, porozmawiać, przytulić się, no to robi się bardzo, bardzo ciasno. Także basen, woda czysta, nie powiem, żeby była za zimna, nie powiem, że jest za gorąca, jest ok, ale wielkość tego basenu do ilości osób chcących z niego korzystać nie pasuje. Animacje w ciągu dnia. W tej chwili za mną odbywa się chyba jakaś siatkówka, może koszykówka w wodzie. Jest to naprzemiennie. Jednego dnia siatkówka, drugiego dnia koszykówka. Trwa to 45 minut. Średnio to wygląda. I właściwie nie ma nic więcej. Widziałem stół do ping-ponga, zniszczony, słaby.
stary, dawno wymaga już wymiany i rano jakiś stretching. Czy coś więcej? Chyba nie. Jeśli chodzi o animację w ciągu dnia. Muzyka nie gra, cisza absolutna, wakacyjna. Nasz basen, tak wyglądają animacje. No niestety słabo to wygląda. Parę osób, prowadzącego właściwie nie ma. Rzucił piłkę, poszedł. I to jest właściwie jedyna gra, która odbywa się w ciągu całego dnia. Trwa to około 45 minut, godzinę. Zwróćcie uwagę, że tu gdzie grają to jest jeszcze możliwość stania na nogach, gdyż tam dalej już jak się ta siatka kończy jest 1,90 m. W związku z tym wszyscy albo płyną, albo trzymają się murka, bo nie da się spokojnie stać, gdyż w ogóle to jest głęboki basen, 2,40 m, a nawet chyba 2,80 m tam na końcu. Ale tylko tutaj 6 metrów, schodzi się ze schodków, jeszcze 4 kroki i już nie mamy gruntu. Co chciałem pokazać jeszcze? No niestety to co było na górze dla VIP-ów, 3 osoby przy barze, a u nas kolejka na 20 minut. Stoisz i stoisz i stoisz, żeby wypić jednego drinka. W związku z tym wszyscy podchodzą, biorą po 3-4, żeby ponownie nie stawać w tej kolejce. Tak wygląda siłownia. Hotel ma siłownię niedużą, część sprzętu przykryta, bardzo mało uczęszczana. Sporadycznie, o, to ja pozdrawiam. Kilka rowerków. To wygląda na większą, bo jest pełno luster. A oczywiście zobaczcie za oknem co się dzieje. To jest kolejka do baru. Niemiłosiernie długa. O, pan akurat rozpocznie trening. Także w razie czego jest gdzie poćwiczyć. Dla osób, które ćwiczą na bieżąco, jest taka możliwość. Tu napełnia się butelki z wodą, można się napić przez całą dobę. I animacje wieczorne, przeważnie muzyka na żywo, jakieś bingo, wydaje mi się taka gra, loteria szczęścia, to chyba codziennie się odbywa, trwa to godzinę i później muzyka na żywo. Raz jest lepsza, raz jest gorsza. Oceniam na 3 gwiazdki. Jestem zawiedziony tym hotelem, gdzie opinie były dobre. Z tym, że teraz już widzę, opinie pisali głównie Brytyjczycy, którzy chyba przebywają w tych lepszych pokojach, na wyższych piętrach. Dla nas Polaków, których jest tu bardzo dużo, pokoje są o niższym standardzie. Jesteśmy, uśmiechamy się, ale każdy kręci nosem, że to nie jest to. Tu nie ma porównania do Turcji, Grecji i wielu innych miejsc. Majorka jest też cholernie droga w porównaniu z tymi innymi destynacjami. Za te pieniądze naprawdę można polecieć w fajne miejsca, z dużo lepszą infrastrukturą hotelową. Natomiast jeżeli ktoś lubi zwiedzać, podróżować, to tu jest dużo do zwiedzania. Dobrze, że w tym roku jeszcze jedziemy w jedno miejsce. Jakie to będzie miejsce, zobaczycie w kolejnych filmach na podróżach Macieja. Kochani, krótkie sprostowanie do tego, co mówiłem na poprzednim filmiku. Może to być istotne dla tych, którzy chcą odwiedzić Majorkę i hotel Calavinas. Do miejscowości Magulaw rzeczywiście jest jakieś 15-20 minut spacerkiem. Znaleźliśmy krótszą drogę, skrót i spacerek naprawdę 15 minut. Można się przejść po kolacji, na zakupy. Nie jest daleko. Pod koniec naszego wyjazdu ruszyły animacje.
To znaczy pokazał się animator, który potrafił przy basenach rozkręcić zabawę, jakieś konkursy prowadził. Fajny, miły człowiek. No i poznaliśmy kelnera, który widocznie przez większość naszego pobytu miał wolne. Też w końcówce się pokazał. Kelner o imieniu Antonio, życzliwy, uśmiechnięty, służący pomocą. Naprawdę chyba jako jedyny w tym hotelu. Podsumowując, wyjazd oceniam na średni. Jeszcze raz mówię, Majorka, piękna, zielona wyspa. Zatoki, morze i widoki. Głównym atutem hotelu Globales Calabinas są widoki. Czy chcecie odwiedzić ten hotel? Zadecydujcie sami. Jeżeli będziecie mieli pytania, piszcie, odpowiem, podpowiem. A dziś pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Oglądajcie kanał Podróże Macieja. Hej! Kończy się nasz rejs, dopływamy do portu, za chwilę wysiadamy i kolejne atrakcje, kolejna zatoczka. Naprawdę ta Majorka jest urokliwa.